Merhaba, hoş geldiniz. Jestem Gaba. Witam Was na moim kanale Turecki Seticio we vlogu, w którym chciałabym Wam opowiedzieć o swojej przygodzie z językiem tureckim, o tym, jak to się stało, że się w ogóle zaczęłam uczyć języka tureckiego, dlaczego turecki, jak się uczyłam, jak długo się uczyłam. O tym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, bo tak sobie myślałam, że może ten temat Was zainteresuje. Pomyślałam sobie, że może to będzie dla kogoś inspiracja. Jeżeli oglądacie moje filmy, wcześniejsze vlogi, to tam już częściowo gdzieś tam przewinął się temat tego, jak zaczynałam się uczyć tureckiego, jak się uczyłam, gdzie się uczyłam tureckiego, gdzieś tam fragmentarycznie ten temat się już przewijał, ale pomyślałam, że może zbiorę to w takiego jednego vloga, w którym opowiem o tym procesie nauki, tym procesie, moim procesie mojego uczenia się języka tureckiego w jednym odcinku. Ja, jak to zwykle bywa, wydaje mi się, że większość osób uczących się języka tureckiego swoją przygodę z tym językiem rozpoczęło w ten sposób, że albo usłyszeli ten język, na przykład będąc w Turcji i spodobała im się kultura, spodobał im się kraj, spodobał im się język, bądź też poznali kogoś, kto się tym językiem posługuje, kto mówi po turecku i z tego powodu, mniej lub bardziej osobistych przyczyn, zaczęli uczyć się języka tureckiego. U mnie nie było w zasadzie inaczej. Wszystko zaczęło się jeszcze w liceum, chociaż w zasadzie, dojdziemy do tego. W liceum, na samym początku, w pierwszej klasie poznałam dziewczynę. W mojej klasie w liceum była dziewczyna, która była półturczynką i mówiła po turecku. I w zasadzie to mi wtedy w ogóle nie przyszło do głowy, żeby tego języka się uczyć. Przez 4 lata liceum, bo jak ja chodziłam do liceum trwało 4 lata, w zasadzie nie miałam takiego pomysłu, nie miałam takiego planu, żeby się tego języka uczyć. Gdzieś tam słówka i różne formy mimochodem przechodziły, ponieważ z ciekawości pytałyśmy z koleżankami, co dane słowo znaczy, albo jak coś tam jest po turecku. Dzięki niej dowiedziałam się, uświadomiłam sobie, no bo jakby można to wiedzieć, ale można sobie tego nie uświadamiać, że w ogóle jest taki kierunek jak turkologia, czyli filologia turecka na UJ-cie, na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo jak się nie interesujecie takim tematem, jakimś językiem, to nie macie zazwyczaj pojęcia, że na przykład na uczelni, na której teoretycznie możecie studiować, czy na uczelni w waszym mieście, czy w ogóle jakiejkolwiek uczelni, jest jakiś tam kierunek. I to się nie tyczy tylko języków, to się tyczy wszystkich kierunków, bo kierunków jest mnóstwo, o większości w ogóle nawet nie mamy pojęcia. Więc znajomość z tą koleżanką dała mi jakby w ogóle świadomość istnienia języka tureckiego, istnienia studiów, które tego języka dotyczą i jakieś tam minimalne pojęcie o Turcji jako takiej. Naprawdę, ja wtedy w ogóle nie miałam takiego pomysłu, w ogóle nie myślałam o tym, żeby się tego języka uczyć. Przełomem i takim prawdziwym punktem startowym, przez który zaczęłam się uczyć języka tureckiego, od którego mogę mówić, że uczę się języka tureckiego, to był rok 2003, jeżeli dobrze pamiętam, chyba tak, 2003, kiedy pojechałyśmy z tą koleżanką na wakacje do Turcji, do jej rodziny. I to też był zupełny przypadek i zupełnie spontaniczna decyzja, bo wcale nie miałyśmy w planach jechać do Turcji. Chciałyśmy wykorzystać, bo to było zaraz po maturze albo zaraz po pierwszym roku studiów, już teraz przyznam, że nie pamiętam, nie mam głowy do dat, nieważne, nie jest to istotne. Istotne jest to, że się ma wtedy 3 miesiące wakacji i można jeszcze we wrześniu gdzieś pojechać, a to już jest po sezonie i to już trochę wychodzi taniej. A my chciałyśmy pojechać gdzieś. Chciałyśmy pojechać z biurem podróży i miałyśmy taki pomysł, żeby pojechać do Grecji. Chyba zdaje się, że pomysł na Grecję. Właściwie wszystko jedno, gdzieś, do miejsca, na które, że tak powiem, nasz budżet bardzo ograniczony nam pozwala. Ale to były czasy
taki rok, kiedy dużo biur podróży bankrutowało. Bardzo się dużo zdarzało bankructw i takich historii, że turyści nie mogli wrócić do kraju, bo utknęli gdzieś tam, bo biuro zbankrutowało. I my w którymś momencie stwierdziliśmy, że gdyby nas taka sytuacja spotkała, to nas nawet nie stać na bilet powrotny do kraju. No i w ten sposób pomysł wyjazdu zagranicznego na wakacje z biurem podróży upadł, bo stwierdziłyśmy, że to jest ryzykowne. Teraz jak na to patrzę, no każdy wyjazd jest ryzykowny, no ale faktem jest, że miałyśmy tak skrajnie ograniczony budżet, że to się mogło nie udać. Wtedy zupełnie spontanicznie, dosłownie w przeciągu kilku dni padł taki pomysł ze strony właśnie tej koleżanki, że w takim razie, skoro nie pojedziemy na wakacje z biurem podróży, to może byśmy się wybrały do Turcji, do jej rodziny właśnie. Jej tata mieszkał w Stambule, tylko ona musi zapytać swojego tatę, swoją rodzinę, czy to by było wykonalne, czy to by było możliwe. Powiedziałam, no dobra, no czemu nie? Może być i tak. I dosłownie, nie wiem, 2-3 dni i zdecydowałyśmy o tym, że pojedziemy do Turcji. To był zupełnie spontaniczny wyjazd. Ja pamiętam, że ja miałam wtedy do dyspozycji, oczywiście poza pieniędzmi na bilety lotnicze, ale do dyspozycji na cały wyjazd, a wyjeżdżałyśmy na prawie miesiąc, bo to też były czasy, kiedy wiza turystyczna do Turcji dla Polaków nie była tak jak teraz na 90 dni, a jedynie na 30, więc można było pojechać na miesiąc. No więc my skorzystałyśmy z tej możliwości pojechania na miesiąc. Pojechałyśmy na 3 tygodnie z hakiem, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. I ja miałam do dyspozycji wtedy $100. To były całe moje pieniądze, $100. A trzeba pamiętać, że to też były czasy, kiedy lira była ponad dwukrotnie droższa niż złotówka. To nie tak jak teraz, kiedy mamy dokładnie odwrotną sytuację. To złotówka jest ponad dwukrotnie, czy prawie dwukrotnie droższa od liry. Wtedy było odwrotnie, lira była stosunkowo droga. Więc to nie było wcale tak wiele pieniędzy. I to było wszystko, co miałam. Pojechałyśmy wtedy do Çanakkale, do takiej mikroskopijnej miejscowości, w której znajdowały się w zasadzie tylko domki tak zwane yazlıki. Yazlık to takie domy letnie. Wiele rodzin, wiele osób, szczególnie klasa średnia powiedzmy w tej zachodniej części Turcji, tej, która ma stosunkowo blisko do jakiegoś morza, poza mieszkaniem gdzieś w mieście, ma również do dyspozycji, ma również w posiadaniu taki dom, który, no nie można by go nazwać, nie jest to odpowiednik domu letniskowego, bo nasze wyobrażenie o domu letniskowym jest takie, że to jest taka altanka, natomiast to są normalne, często nawet 3-piętrowe domy, w których po prostu Turcy przebywają sezonowo w czasie wakacji. I te domy zazwyczaj się znajdują gdzieś mniej lub bardziej w pobliżu morza. W tym sensie mniej lub bardziej, że powiedzmy bezpośrednio lub parę kilometrów dalej w jakiejś miejscowości. Te domki, w których my się znajdowałyśmy, były bezpośrednio przy plaży. Dojście na plażę zajmowało jakieś 3 minuty. Trzeba było po prostu przejść przez osiedle i furtka była bezpośrednio na piasek na plaży. Miejscowość ta znajdowała się dosłownie naprzeciwko wyspy Bozcaada, na którą można było przepłynąć promem. Plaża tam ciągnęła się kilometrami i nic na niej nie było, więc generalnie do czego zmierzam, to, że owszem, jako wakacje to było super, ale żeby poznać jakoś Turcję czy turecką kulturę, no to nie mogę powiedzieć, żebym cokolwiek poznała, ponieważ myśmy generalnie spędzały czas na tej puściusieńkiej plaży i nic poza tym. Pod koniec wyjazdu pojechałyśmy do Stambułu i miałyśmy nieprawdopodobnego pecha, bo było super zimno, chyba jakieś 15 czy 16 stopni, a my oczywiście spakowane na wakacje nad morzem, nie miałyśmy chyba nawet żadnego swetra, ani bluzy z długim rękawem, ani żadnych jeansów. No teraz powiecie, no cóż to za problem pojechać gdzieś i coś kupić, ale tak jak mówię, miałyśmy tak skrajnie ograniczony budżet, że kupowanie ciuchów było jakby poza naszą w ogóle poza naszymi możliwościami, więc siedziałyśmy w domu zamiast zwiedzać. I w zasadzie jedynym miejscem, które zwiedziłam wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, to był Błękitny Meczet Sultana Ahmed i chyba tyle. Chyba więcej to tak za bardzo nie pozwiedzałyśmy. Byłyśmy gdzieś tam na jakiejś nadmorskiej knajpie coś zjeść.
nad Bosforem. No i w zasadzie tyle, jeszcze Çamlıca, bo generalnie mieszkałyśmy po azjatyckiej stronie Stambułu. No i cały ten wyjazd składał się z pobytu w Yazlıkach na plaży nad morzem poza sezonem, czyli generalnie w okolicach totalnie opustoszałych, oraz tym bardzo krótkim, zupełnie nieudanym, można powiedzieć, pobycie w Stambule. Więc jedyne, co ja tak naprawdę, z czym ja tak naprawdę miałam wtedy kontakt, to był właśnie język turecki. I ten język turecki, jeszcze mając wcześniejszy kontakt z tym językiem, taki ograniczony, ale jednak jakiś tam, to, że byłam w stanie gdzieś tam jakieś słowa zrozumieć, coś tam powtórzyć i coś tam powiedzieć, było dla mnie ogromną motywacją. Po prostu cieszyłam się, że coś rozumiem, cieszyłam się, że coś tam jestem w stanie powiedzieć, jakiś czasownik odmienić na przykład w czasie teraźniejszym. I to mi dało strasznego kopa. Bardzo, bardzo spodobał mi się ten język. Więc po powrocie z tych wakacji stwierdziłam, że tego języka się nauczę. To był w zasadzie ten moment, w którym mogę powiedzieć, że zaczęłam się uczyć języka tureckiego. Ale oczywiście droga do tego, żeby się nauczyć i swobodnie porozumiewać, była jeszcze długa i wyboista, bo to były też czasy, gdzie nie było YouTube'a, ani smartfonów. Internet też, powiedzmy, był dość ograniczony, taki dostęp na co dzień. I nie było takich materiałów jak teraz. I tak wiecie, doskonale wiecie, że ilość materiałów w języku polskim do tureckiego jest super ograniczona. To sobie wyobraźcie, co się działo wtedy. Wtedy w ogóle nie było nic. Więc jedyne, co znalazłam wtedy, to piosenki Tarkana, jakąś książkę do tureckiego, język turecki profesora Majdy, zdaje się. I nic więcej, no tylko tą książeczkę, która jest taką bardzo, 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 powiedziałabym, skrótowo napisaną gramatyką, taką opisową książeczką, i te piosenki Tarkana. I to było wszystko, co miałam. I z tych piosenek Tarkana, które usiłowałam usilnie, które próbowałam usilnie przetłumaczyć z języka tureckiego na polski i nauczyć się z tego czegokolwiek, no po pewnym czasie, ja wiem, kilku miesiącach, może, tak myślę, że kilku miesiącach maksymalnie się poddałam, bo stwierdziłam, że nie ma opcji, ja się tego języka w ten sposób nie nauczę, nie ma się z czego uczyć po prostu. Więc wtedy podjęłam decyzję, że chyba jednak muszę znaleźć kogoś, kto mi w tym pomoże. I że muszę sobie znaleźć, kursów wtedy nie było, można było zapomnieć o kursach, poza tym kursy są stosunkowo drogie, a ja miałam bardzo, 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 bardzo ograniczony studencki budżet, więc, jeszcze jedną rzecz, o której Wam nie wspomniałam, ja wcale nie zaczynałam studiować turkologii w pierwszej kolejności. Ja studiowałam zupełnie co innego na zupełnie innej uczelni i tą decyzję, którą podjęłam, to ja podjęłam właśnie będąc na studiach, na tych moich pierwszych studiach, które z tureckim ani w ogóle z językami nie miały absolutnie nic wspólnego. Więc bez związku w ogóle moja przygoda z językiem tureckim nie zaczęła się wcale od turkologii. Tak jak mówię, zaczęłam szukać kogoś, kto by mnie tego języka nauczył, czyli po prostu lekcji prywatnych najzwyczajniej w świecie i okazało się, że to też nie jest takie proste, bo jak się nie siedzi w środowisku i nie zna się tego środowiska, to w zasadzie bardzo trudno jest znaleźć. W ogóle było wtedy bardzo mało, nie wiem jak teraz, pewnie jest troszeczkę więcej, ale generalnie było mało osób, które uczyły tego języka. I zupełnym przypadkiem trafiłam na kogoś, i to nawet nie ja, bo kuzynka koleżanki ze studiów, a ta kuzynka, studiująca najwyraźniej jakąś filologię, znalazła ogłoszenie właśnie nauczyciela języka tureckiego, native speakera Turka, na wydziale chyba właśnie turkologii na uniwersytecie, na swojej uczelni i przekazała tę informację mi. Więc taką totalnie pocztą pantoflową. Ja tej kuzynki w ogóle nigdy na oczy nie widziałam, nie słyszałam, nie znam, nie wiem kto to w ogóle był. W każdym razie dostałam namiar na nauczyciela języka tureckiego i tak zaczęłam się właściwie uczyć języka tureckiego na prywatnych lekcjach. Czy to jest jakieś motywujące? Nie wiem. Faktem jest, że teraz możliwości nauczenia się samodzielnego nauczenia się języka tureckiego są dużo większe i to, że ja prowadzę ten kanał, wynika właśnie między innymi z tych moich doświadczeń. To znaczy z tego, że nie jest tak prosto nauczyć się tego języka samodzielnie, kiedy nie ma nikogo, kto Ci wytłumaczy, o co w tym chodzi.
i właśnie przez to, że dostęp do źródeł w języku polskim jest taki strasznie ograniczony, to z myślą jakby z takim przesłaniem, z taką motywacją stworzyłam ten kanał, na którym teraz oglądacie tego vloga. No i tak zaczęłam się uczyć. Przyznam szczerze, że metoda... Native speaker, którego uczyłam się języka tureckiego, oczywiście nie był nauczycielem, takim z wykształcenia nauczycielem. Miał wykształcenie takie informatyczno, chyba matematyczne, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo mówił po polsku, ale nie najlepiej. Jakoś się tam dogadywaliśmy. Wiele rzeczy, które mi wtedy tłumaczył, ja na przykład teraz wiem, że źle zrozumiałam, ale generalnie bardzo odpowiadała mi metoda, jaką stosował, to znaczy on podchodził do tego nauczania języka tureckiego dość metodycznie i uczył gramatyki. I mi ta metoda bardzo, bardzo odpowiadała. Mi ta jakby systematyczność, logika języka tureckiego, to, że ten język jest taki logiczny, te wszystkie sufiksy i tak dalej, bardzo mi przypadło do gustu. Wiem, że nie każdemu może przypaść do gustu, wiem, że nie każdy lubi się uczyć gramatyki i podejrzewam, że wiele osób mogłoby nawet zrezygnować, ponieważ taka metoda nauczania by im nie odpowiadała. Mi natomiast się bardzo spodobała i po kilku miesiącach, może pół roku, myślę, że około pół roku, nawet może 7-8 miesięcy, coś koło tego, nastąpił taki moment, że ja już w zasadzie z gramatyki nauczyłam się niemal wszystkiego i ten mój nauczyciel, który w międzyczasie również w Polsce znalazł pracę, przestał mieć tak trochę czas na to, żeby przygotowywać dla mnie coraz to nowe tematy, coraz to nowe rzeczy i ja zaczęłam mieć takie poczucie, że ja się więcej w ten sposób nie nauczę, więc muszę coś wymyślić, żeby się nauczyć bardziej, więcej. Skądś muszę znaleźć jakieś źródło do tego, żeby rozwijać ten język. Tak jak mówię, dostęp do internetu wtedy był ograniczony. Takie właśnie siedzenie na YouTubach, na jakichś takich internetowych stronach na Facebooku i tak dalej. Raczej być może były wtedy takie strony, tylko ja po prostu nie miałam o nich pojęcia, bo tak jak mówię, jak się nie siedzi w temacie, to jest to trudne, żeby znaleźć takie rzeczy, jeżeli się nie wie, gdzie szukać i nie wie się, czego szukać. Tym bardziej, że wtedy, tak jak mówię, było to bardzo ograniczone, to zupełnie inne czasy były. Ja miałam wtedy taki wiecie, telefon Motorola z klapką, taki, wiecie, zamykany, otwierany, miał taki zielony ekran, żadnych kolorków, żadnego smartfona, wiecie. Także zupełnie inna historia. No więc na co wpadłam? Wpadłam na pomysł, że mogłabym na turkologię jakby wnieść wniosek, to wiecie, takie podanie o przyjęcie jako wolny słuchacz, tylko po to, żeby chodzić na zajęcia z tureckiego i uczyć się tureckiego. No i rzeczywiście jakby podjęłam temat, zainteresowałam się tym tematem, myślałam, że to może być bardzo fajny pomysł, bo ja już jakieś podstawy mam, więc tak zupełnie od zera bym nie zaczynała i mogłabym się rzeczywiście z tymi studentami filologii tureckiej uczyć tego tureckiego rzeczywiście na zajęciach. Więc oczywiście poszłam do sekretariatu filologii orientalnej na wydział, razem z tym moim podaniem pod pachą napisanym i wpadła mi tam w ręce lista pytań, przykładowych pytań do egzaminu na studia, bo to też były czasy jeszcze dosłownie ostatnie podrygi starej matury i egzaminów na studia, więc wtedy, żeby dostać się na filologię turecką, czy na jakiekolwiek inne studia generalnie, trzeba było podejść do egzaminu organizowanego przez daną uczelnię, przez dany kierunek. No i turkologia również miała swoje egzaminy i mieli tam swoje przykładowe pytania do tych egzaminów. I po przeczytaniu tych pytań stwierdziłam, że one są generalnie bardzo proste. I nawet te, które dotyczą gramatyki języka polskiego, są dla mnie całkowicie zrozumiałe w tym sensie, że ja wiem, do jakiego zagadnienia gramatyki tureckiej się to pytanie odnosi i co egzaminujący chce w ten sposób osiągnąć, przepytując kandydata z tego, a nie innego tematu. Więc stwierdziłam, że w zasadzie to ja bym mogła na tą turkologię zdawać tak po prostu z marszu, tak żeby się po prostu na nią dostać i studiować ją jako drugi kierunek,
a nie kombinować z jakimiś tam zajęciami jako wolny słuchacz. I tym sposobem, będąc na drugim roku moich pierwszych studiów, dostałam się na filologię turecką. Tak po prostu z marszu poszłam na egzamin, dostałam się i zaczęłam studia na filologii tureckiej. No i oczywiście studia jak studia. Na początku niewiele się działo, ponieważ początek to była gramatyka, i zajęcia, które już znałam, już coś tam umiałam. Mi się wydawało, ja byłam święcie przekonana, że ja super mówię po turecku. No przecież wow, no 9 miesięcy, całą gramatykę znam w ogóle, wow, wszystko wiem. Oczywiście rzeczywistość zweryfikowała szybko moje wyobrażenie o mojej znajomości tureckiego, kiedy po drugim roku turkologii postanowiłam pojechać na Erasmusa do Turcji. I wcale nie z turkologii znowu, tylko właśnie z mojego pierwszego kierunku, bo chciałam napisać pracę magisterską na temat architektury tureckiej. No i w Polsce, ponieważ nie ma w ogóle materiałów, ani nie ma nawet z kim rozmawiać na ten temat, to stwierdziłam, że pojadę na jakiś turecki uniwersytet i będę miała tam dostęp do biblioteki, do materiałów, do literatury i do wykładowców, z którymi mogę dyskutować i rozmawiać i się konsultować. Pomysł na początku był taki, żeby pojechać do Stambułu. Moja uczelnia miała podpisaną umowę z Uniwersytetem Stambulskim, więc pomysł był taki, żeby pojechać na Uniwersytet Stambulski. Korespondowałam z tym uniwersytetem przez pewną chwilę, bo jako że studiowałam 2 kierunki, chciałam połączyć, wybrać jak najwięcej zajęć, które umożliwią mi zaliczenie przedmiotów zarówno na tym kierunku, tym moim pierwotnym, z którego wyjeżdżałam, jak i na turkologii. Mało tego, te studia, ten mój pierwszy kierunek, to były studia dosyć takie, rzekłabym, interdyscyplinarne i to nie było takie proste wybrać przedmioty, które się pokrywają z programem tych studiów, tak, w taki sposób, żeby móc potem zaliczyć rok po powrocie, dostać odpowiednią ilość punktów z odpowiednich przedmiotów. Okazało się, że Uniwersytet Stambulski mi takiej możliwości nie da, ponieważ oni nie przyjmują możliwości, że ktoś studiuje międzywydziałowo. Nie dało się tam studiować czy wybierać przedmiotów z różnych wydziałów, a mi takie przedmioty z różnych wydziałów pasowały po prostu, bo naprawdę bardzo interdyscyplinarne były te studia. I okazało się, że po prostu się nie da. Już pomijam koszty, ponieważ jak mówię, ja generalnie pochodzę z niezbyt zamożnej, delikatnie mówiąc, niezamożnej rodziny. Miałam bardzo ograniczony budżet. Oczywiście jest stypendium Erasmusa, mówmy się, nie jest za duże. Jest takie, i fajnie, że jest, tak? Ale kosztów życia nie pokrywa. Więc Stambuł w którymś momencie, raz, że jakby z powodu braku współpracy z uniwersytetem, a z drugiej strony ze względu na koszty, Stambuł odpadł. Ale to były już czasy, kiedy ja już znałam mojego obecnego męża, dlatego że na turkologii na pierwszym roku też poznałam koleżankę, która zapoznała mnie ze kolegą swojego chłopaka. O tym, jak się poznaliśmy z moim mężem, króciutko możecie obejrzeć we vlogu na kanale hatun.pl u Martyny, tam trochę więcej szczegółów. Dajcie znać, czy chcielibyście coś więcej na ten temat, czy ta historia, jak się poznałam z moim mężem, Was interesuje i może chcielibyście czegoś więcej się na ten temat dowiedzieć. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. To był rok, kiedy już się poznaliśmy osobiście, bo ja w międzyczasie po pierwszym roku studiów turkologicznych pojechałam na wschód Turcji, do rodzinnego miasta mojego wtedy znajomego, takiego internetowego powiedzmy. Tam się poznaliśmy i tam się jakby zaczęła nasza relacja taka bliższa, nasz związek. I to był już, ta decyzja o pojechaniu na Erasmusa to była decyzja podjęta już po tym, jak się poznaliśmy. Ja, tak jak mówię, moim pierwotnym celem wyjazdu na Erasmusa był Stambuł, ale w momencie, kiedy się ten Stambuł nie udał, podjęłam decyzję, że skoro już gdzieś indziej muszę jechać, to równie dobrze może być ta Malatya, w której mieszka, żyje i studiuje. Jeszcze wtedy studiował mój mąż. Jeszcze wtedy nie mąż oczywiście. Mój chłopak, powiedzmy w ten sposób. I tak padło na Malatyę, z którą moja uczelnia nie miała żadnej umowy podpisanej, która w ogóle nie przyjmowała studentów na Erasmusa, bo gdzie tam na jakimś wschodzie jakaś uczelnia
kto by tam przyjeżdżał. Więc ja załatwiłam całą papierkową robotę, żeby w ogóle móc tam pojechać. Oni mnie przyjęli z otwartymi ramionami, umożliwili mi wybieranie przedmiotów, jakie mi się tam żywnie podobały. Więc ja sobie powybierałam, co potrzebowałam, z przeróżnych wydziałów, z różnych kierunków. Byłam jedyną studentką Erasmusa, w ogóle jedyną, może nie jedynym obcokrajowcem, bo na tureckich uczelniach studiuje sporo Azerów, Kazachów i innych, że tak powiem, tureckojęzycznych, czy narodów posługujących się językami turkijskimi, ale generalnie wszyscy mówili po turecku i całe studia, wszystkie kierunki, wszystkie przedmioty były po turecku. I to była prawdziwa szkoła życia, bo ja byłam wtedy dopiero po 2. roku studiów turkologicznych, czyli można powiedzieć, po niecałych 3 latach nauki języka, bo jeżeli zebrać do kupy te 9 miesięcy, podczas których uczyłam się na kursie, oraz te 2 lata turkologii, które jakby połowa, powiedzmy, 1. roku to był jakby ten sam materiał, który ja już znałam, więc nie nauczyłam się nic nowego, pojechałam na studia po turecku. Wszystkie przedmioty, wszystko, czego się uczyłam, było całkowicie po turecku. No ja oczywiście pojechałam na pewniaka, bo przecież znam turecki, nie? Świetnie znam turecki, co to dla mnie? No i wtedy się oczywiście zderzyłam z rzeczywistością. Łez wylanych nie policzę. Przed egzaminami szczególnie, kiedy się okazywało, że ja właściwie niekoniecznie rozumiem materiał i muszę sprawdzać słówka i w ogóle uczenie się, wiecie, uczenie się do egzaminu, a uczenie się do egzaminu jeszcze musząc się douczyć terminologii i słówek, bo się nie rozumie, to są 2 zupełnie różne rzeczy, więc łez wylanych było sporo. Zgrzytania zębów również było sporo. Najbardziej dała mi w kość, bo jest taka ciekawostka, której być może nie wiecie, że Turcy na tureckich uczelniach, w wszystkich kierunkach z tego co mi wiadomo, na 1. roku mają taki przedmiot język turecki. I to jest taki przedmiot, który można porównać do naszych lekcji języka polskiego, na przykład w szkole, w podstawówce, gimnazjum czy liceum, czyli jest to trochę gramatyki, ale głównie literatura, po prostu. I to były też takie zajęcia, co dla mnie było wielkim zaskoczeniem, po co zajęcia z tureckiego na uczelni, na kierunku, który nie ma nic wspólnego z literaturą turecką, w ogóle nie ma z językiem tureckim. Wiecie, tak jak matematykę studiować i mieć taki przedmiot język polski w Polsce, wyobrażacie sobie, coś w tym stylu. I najbardziej dała mi w kość literatura do egzaminu, ponieważ jedną z lektur był Cimri, czyli Skąpiec Moliera i to było piece of cake, no bo i tak już znałam treść tejże pozycji literackiej, a drugą książką było Dokuzundziu Hariciusiu Peyamiego Safy i to jest książka napisana w początkach, jeżeli dobrze pamiętam, w początkach XX wieku, więc jeszcze przed reformą języka tureckiego. Oczywiście książka jest napisana w alfabecie łacińskim i taka troszeczkę uwspółcześniona chyba, ale w dalszym ciągu słownictwo, które się tam pojawia, jest tak archaiczne, że w żadnym słowniku wielu tych słówek nie ma. Już pomijam, że oczywiście jak jest literatura w danym języku, to w ogóle jest ciężko i wielu słówek możecie nie znać i nie wiedzieć, jeżeli nie mówicie tak totalnie biegle w danym języku. Nawet we własnym języku możecie nie znać różnych słówek, ale to był taki hardcore, bo naprawdę żaden słownik mi tych słówek nie wyjaśniał. Ja całą tą książeczkę mam zapisaną po prostu drobnym maczkiem, ołówkiem znaczenia słówek nad nimi, ponieważ muszę Wam powiedzieć, że ciężko była, a trzeba było ją przeczytać całą i ze zrozumieniem, chociaż książeczka jest malutka, ma ledwie, 150 stron. Ale trzeba było ją tak przeczytać, żeby móc ewentualnie o niej coś potem napisać na egzaminie, więc trzeba było zrozumieć w ogóle, o co w tej książce chodzi. Więc to
to było największe wyzwanie i na tym naprawdę najwięcej czasu spędziłam na tej książeczce, najbardziej ją pamiętam ze wszystkich tych rzeczy, których się uczyłam. To jest ta książeczka oraz to, dlaczego ziguraty nie przetrwały do naszych czasów. Wiecie, dlaczego ziguraty nie przetrwały do naszych czasów? Odpowiedź za chwilę. I te studia w Turcji, w tej Malatii, w semestrze zimowym bardzo, bardzo dużo mi dały. Rozwinęły mnie językowo nieprawdopodobnie, ponieważ chcąc, nie chcąc musiałam się nauczyć mówić, czy to podczas zajęć, czy po prostu ze studentami, z koleżankami, kolegami ze studiów. Dużo czytałam, musiałam jakby wykształcić sobie podzielność uwagi, bo ogromny problem, szczególnie na początku, sprawiało mi to, żeby jednocześnie słuchać wykładowcy i notować to, co sobie chcę wynotować, tak? Robić sobie notatki z zajęć. Kosmos. Myślałam, że po prostu nie ogarnę, bo chcąc zanotować coś tam, gubiłam w ogóle się, jakby traciłam połowę wypowiedzi, bo gdzieś tam, zanim ja to wynotowałam tak jak chciałam, to ja już nie wiedziałam, o czym jest mowa. Więc to było bardzo trudne, ale tureckie studia, nie wiem czy wszędzie, ale tam by miały taką specyfikę, że wykładowcy zapewniają wszystkie materiały, to znaczy wszystkie podręczniki, jakieś skrypty, jakieś notatki, wszystko to było studentom udostępnione i w zasadzie wszystko było podane na tacy, wystarczyło się tego po prostu tylko nauczyć. Więc na dobrą sprawę ja tych notatek w ogóle nie musiałam robić. I uratowało mnie to, bo gdybym musiała się potem uczyć z tych notatek, to ja bym się niczego nie nauczyła. W ogóle jeden egzamin o mało co nie zawaliłam, ponieważ nie zrozumiałam pytania, ale tak nie zrozumiałam, że po prostu dany wyraz, który się pojawił w pytaniu, zrozumiałam kompletnie inaczej i napisałam odpowiedź na kompletnie inny temat. I nie zostałam potraktowana specjalnie ulgowo. Na szczęście to było jedno z iluś tam pytań, więc jakoś tam przebrnęłam, ale dostałam takie ostrzeżenie od wykładowcy, że bardzo kiepsko ten egzamin mi poszedł i dlaczego, co to się wydarzyło, przecież mi tak świetnie szło. Ale jakby nie przyszło mu do głowy, że to wynika z tego, że jestem obcokrajowcem, nie mówiącym biegle po turecku i po prostu ni cholery nie zrozumiałam pytania. Tego mój wykładowca nie zrozumiał w ogóle, nawet do głowy mu to nie przyszło. Więc takie przygody miałam na tych studiach, ale generalnie wspominam je bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Super ludzi poznałam. Ludzi, z którymi pomimo, że nie mam kontaktu na żywo i nie widzimy się, bo bardzo rzadko w sumie jestem w Malatii i nie wszystkie z tych osób mieszkają dalej w Malatii, to jednak gdzieś tam utrzymujemy kontakt i naprawdę byli to super ludzie, którzy mi naprawdę bardzo pomogli wtedy. Bardzo pomógł mi też wtedy mój obecny mąż, ponieważ ja tam mieszkałam w akademiku. Ten akademik to jest temat na osobną opowieść, jeżeli chcecie posłuchać o tym, jak wyglądały moje studia właśnie ten Erasmus w Turcji, to koniecznie dajcie znać, bo nie wiem, czy robić taki filmik, bo to nie jest takie stricte językowe, nie wiem, czy chcielibyście o tym posłuchać. Wróciłam na studia, zaliczyłam, bo pojechałam tylko na semestr, na więcej nie było mnie stać, nie mogłam pojechać na dłużej, tylko na semestr. Wróciłam, nadrobiłam na jednych, na drugich studiach te wszystkie przedmioty i kontynuowałam sobie studia dalej. I to był taki moment, który mnie zadziałał dla mojej nauki języka tureckiego naprawdę wyzwalająco. Ja się wtedy odblokowałam, bo ja jestem taką osobą, która to jest bardzo złe i ja tego w ogóle nie polecam Wam. Jeżeli nie umie czegoś tak perfekcyjnie powiedzieć, to się nie odezwie. Ja mam coś takiego, taką straszną blokadę, że jak ja nie wiem, czy ja mówię dobrze, to ja nic nie powiem. Strasznie się blokuję i mam tak do tej pory, powiem Wam. Nie każdy potrzebuje takiego kopa, bo niektórzy mają jakąś większą łatwość po prostu mówienia w danym języku i w ogóle łatwiej się uczą ze słuchu i języka mówionego, podczas gdy ja jestem wzrokowcem, ja muszę mieć wszystko napisane, co również nie ułatwia takiego nauczenia się języka w taki sposób komunikatywny do rozmowy. Dalej po prostu skończyłam studia, potem uczyłam języka tureckiego. Poza tym zaczęłam pracę zawodową na pełen etat w korpo
i w korpo zatrudniłam się dzięki temu, że znałam turecki i pracowałam z tureckim, dla tureckiego oddziału firmy, więc tutaj miałam kontakt z językiem i znowu nauczyłam się nowych rzeczy, na przykład takiego, wiecie, języka biznesowego, takiej konwersacji oficjalnej, pisania takich oficjalnych maili, dużo języka z biznesu, finansów. To mi również bardzo dużo dało. Również spowodowało takie dodatkowe jakby przełamanie się w mówieniu, zwłaszcza na przykład rozumienie przez telefon, bo ja w ogóle jestem głucha jak pień, więc ja mam problem z rozumieniem przez telefon, więc ta praca, te 3-4 lata pracy z językiem tureckim mi bardzo dużo dały. Znowu każdy kontakt z tureckim dużo daje. Po prostu każdy kontakt, jaki by nie był, gdzie byście się z tym językiem nie spotkali, da Wam coś nowego, pozwoli Wam nauczyć się czegoś nowego. Więc jeżeli tylko macie jakąś możliwość jakichś takich właśnie kontaktów językowych, to koniecznie z nich korzystajcie, bo one są bardzo, bardzo potrzebne i bardzo rozwijające. Mi ta praca bardzo dużo dała. Potem, po kilku latach zmieniłam dział, przestałam mieć kontakt z Turkami, z tureckim oddziałem firmy i jednocześnie straciłam poniekąd kontakt z językiem tureckim, bo poza tym, że rozmawiam z mężem w domu, ale wiecie, no w domu rozmawia się ciągle o tym samym, tak? Zrobiłeś zakupy, tak, mamy chleb w lodówce, mamy jajka w lodówce. Takie rozmowy na co dzień generalnie są dość monotematyczne i takie ograniczony zasób słownictwa jest używany w takich rozmowach. W międzyczasie pracowałam też na UJ jako wykładowca języka tureckiego, ale tak totalnie po pracy, po prostu kończyłam pracę w firmie, w korpo, wsiadałam w tramwaj i jechałam na kampus UJ-u i tam uczyłam studentów i to na dłuższą metę było nie do utrzymania, już pomijam poziom zmęczenia, to, że nie zawsze byłam w stanie wyjść punktualnie z pracy oraz to, że, i to był główny powód, że z pracy zaczęłam wyjeżdżać służbowo za granicę i nagle się okazywało, że ja po prostu nie mogłam przeprowadzić zajęć i nawet nie miałam ich kiedy odrabiać, bo przecież mogłam tylko popołudniami i tylko nie zawsze, no się wtedy posypało i przestałam uczyć języka tureckiego. Musiałam zrezygnować z wielkim żalem, bo bardzo lubiłam te zajęcia i bardzo fajnie mi się pracuje, lubię pracę ze studentami. No ale nie dało się po prostu, jakby kalendarz akademicki nijak nie pokrywa się z kalendarzem w pracy i po prostu się nie dało tych zajęć prowadzić dłużej, czego bardzo żałuję, no ale tak się wydarzyło. A potem było długo nic. Potem urodziła się moja córka i potem po prostu nastąpił taki moment, że bardzo, bardzo zatęskniłam za tym tureckim, za uczeniem tureckiego, bo to był chyba najdłuższy okres takiego braku kontaktu z tym językiem i po prostu zaczęłam bardzo tęsknić i stąd pojawił się właśnie pomysł na kanał, który teraz oglądacie i na te filmiki, które oglądacie i vlogi, których słuchacie o języku tureckim, bo po prostu stwierdziłam, że to jest taka metoda, taki sposób na uczenie tureckiego, na który jestem sobie w stanie teraz pozwolić. To znaczy mogę te filmiki przygotowywać w dowolnym momencie, czy to w nocy o północy, czy to gdzieś tam w jakiś weekend, czy to przed pracą, czy to po pracy, po prostu kiedy mam czas. A chętnie bym uczyła tureckiego, ale niestety nie wyrabiam się czasowo. Więc tak to się z tym moim tureckim dzieje. Jaki mam teraz kontakt z tureckim w domu? Staram się oglądać filmy i seriale. Dawniej słuchałam sporo muzyki, teraz trochę mniej, bo jakby trochę nie mam czasu. Wkręciłam się w parę tureckich seriali. Przyznam, że ja nigdy nie specjalnie lubiłam tureckie seriale, ale znalazło się takich parę, w które się wkręciłam, więc sobie oglądam. I żeby właśnie wynieść z tych seriali coś, to zawsze siedzę ze swoim notatniczkiem i sobie wynotowuję na przykład najciekawsze i też dla Was, bo zauważyliście na pewno, że w filmikach teraz pojawiają się fragmenty wypowiedzi z różnych filmów i seriali i to właśnie dlatego, że oglądam i sobie wynotowuję jakieś ciekawe frazy, ciekawe zdania, w których pojawia się jakaś forma gramatyczna, o której Wam chciałam powiedzieć, która ilustruje jakiś tam temat, jakieś zagadnienie.
Więc tak też utrwalam sobie i staram się utrzymywać kontakt z tym językiem. Mam nadzieję, że to, co opowiedziałam, strasznie długi ten vlog mi wyszedł, jak nigdy. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. No i odpowiedź na pytanie, które zadałam w międzyczasie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to dowiecie się, dlaczego ziguraty nie przetrwały do naszych czasów. Dlaczego? Dlatego, że były zbudowane z cegły suszonej na słońcu. Po turecku taka cegła nazywa się kerpiç. I kerpić, czyli taka cegła, jest po prostu bardzo nietrwałym materiałem. I dlatego ziguraty nie przetrwały do naszych czasów. I to była informacja, której dowiedziałam się na studiach w Turcji. I to tyle w tym vlogu. Bardzo długi vlog. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję, jeżeli dotrwaliście do końca. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was jak zwykle do komentowania, zadawania pytań pod filmem. Zapraszam Was również do subskrybowania i włączenia powiadomień, żeby nie przegapić innych moich filmów. Görüşürüz!